Była 3:40 nad ranem, gdy korytarz wojskowego szpitala w Wesołej brzmiał ciszą cięższą niż sen. Fluorescencyjne światła drgały lekko, jakby same miały wątpliwości, czy nadal tu świecić. W sali numer 17 leżał generał brygady Jan Kulesza, nieruchomy od 10 lat, uznany za przypadek bezpowrotny. Dokumentacja mówiła jasno. Brak reakcji, brak rokowań, brak sensu dalszych oczekiwań. Katarzyna Drzewiecka, pielęgniarka dyżurna, zatrzymała się przed drzwiami dłużej, niż wymagał protokół. Miała na sobie standardowy, granatowy uniform medyczny Wojska Polskiego. Czysty, wyprasowany, bez oznak pośpiechu. W dłoniach trzymała kartę pacjenta, ale jej wzrok nie spoczywał na papierze. Coś w tej sali od miesięcy wymykało się zapisom i rubrykom. Generał Kulesza był bohaterem milczenia. Służył w Orzyszu, dowodził w misjach zagranicznych, wracał zawsze ostatni. Teraz leżał, oddychając miarowo dzięki maszynom, jak relikt dawnych decyzji. Rodzina przestała przyjeżdżać. Wojsko przestało pytać. System nauczył się nie słuchać. Katarzyna weszła do środka. Zapach środków dezynfekcyjnych mieszał się z chłodem zimowej nocy. Zbliżyła się do łóżka, poprawiła koc z precyzją, która była bardziej gestem szacunku niż obowiązkiem. Wiedziała, że administracja przygotowuje decyzję o przeniesieniu pacjenta do tańszego ośrodka pod Olsztynem. Wiedziała też, że nikt nie zapytał jej o zdanie. Panie generale, szepnęła cicho, choć regulamin tego nie wymagał. Jest środa. Pada śnieg. Taki jak na poligonie pod Białymstokiem. To nie był rytuał ani sentyment. To był opór. Przeciwko tabelom, przeciwko ciszy, przeciwko wygodnej obojętności. Katarzyna widziała drobiazgi, których inni nie notowali. Napięcie dłoni, zmianę oddechu, cień reakcji na głos. Za drzwiami czekał system przyzwyczajony do nieodwracalnych decyzji. W tej sali jednak coś jeszcze trwało. I tej nocy miało zostać wystawione na próbę, która nie dotyczyła medycyny, lecz godności. Katarzyna jeszcze nie wiedziała, że za kilka godzin cisza przestanie ją chronić. Czwartek. Godzina 6 rano. W szpitalu powoli budziło się życie. Pielęgniarki zmieniały się na dyżurze. Lekarze przeglądali wykresy. Katarzyna siedziała sama w szatni, jeszcze w fartuchu, jeszcze z rękami lekko drżącymi. Miała nie mówić nikomu, ale nie potrafiła. Odnotowała to oficjalnie. Delikatny, świadomy ucisk jej dłoni. Zbyt słaby na przypadek, zbyt czytelny, by go zignorować. Zgłosiła to przełożonej. Raport poszedł wyżej. Reakcja była szybka i przewidywalna. Wzbudzenie odruchowe, powiedział ordynator oddziału neurologii, pułkownik dr Hab. Andrzej Rybacki. Znamy takie przypadki. Mózg potrafi symulować reakcję pod wpływem bodźca, ale to nie świadomość. Panie doktorze, on nie drgnął przez 10 lat, odparła Katarzyna cicho. Wczoraj nie tylko ucisnął moją dłoń. On to zrobił 2 razy. Zgromadzono zespół. Przyszli wszyscy, lekarze, neurolog, fizjoterapeuta, 2 oficerów medycznych. Katarzyna stała przy łóżku generała, niepewna, jak bardzo powinna ufać własnym oczom. Generale Kulesza, odezwał się Rybacki oficjalnym tonem. Jeśli mnie pan słyszy, proszę ścisnąć dłoń pielęgniarki. Cisza. 10 sekund. 20. A potem ruch. Nieprzypadkowy, silniejszy niż dzień wcześniej. Wyraźny. Rejestrowany na monitorze, na oczach wszystkich. Zrobiło się cicho. Tak cicho, że słychać było tylko sygnał EKG. Rybacki spojrzał na wykresy, potem na rękę pacjenta. I nic nie powiedział. Chcę pełne badanie EEG, rzucił po chwili. I tomografię,
Dziś. Katarzyna opuściła salę ostatnia. W dłoniach trzymała notatnik z wpisami z ostatnich miesięcy. Od dawna podejrzewała, że coś się zmienia. Ale ten moment był nieodwracalny, bo od tego dnia nikt nie mógł już udawać, że generał Kulesza to tylko statystyka. System musiał zauważyć, że coś przeoczył. I to coś miało teraz głos. Niegłośny, niedosłowny, ale prawdziwy. Pierwszy błąd systemu był już faktem i nic nie było w stanie cofnąć tej dłoni, która odpowiedziała na pytanie po dekadzie ciszy. Szpital Wesoła. Tydzień później. Na korytarzach szeptano coraz częściej. Katarzyna Drzewiecka stała się obiektem plotek i ukradkowych spojrzeń. Niektóre koleżanki pytały ją wprost: naprawdę myślisz, że on się budzi? Inne milczały, uważając ją za naiwną idealistkę. Doktor Rybacki zachowywał dystans. Zlecił badania. Fakt. EEG wykazało anomalie. Wzorce fal mózgowych inne niż przez ostatnie lata. Niejednoznaczne, ale inne. Tomografia potwierdziła minimalną, lecz widoczną aktywność w płatach czołowych. To nie była iluzja. To nie oznacza powrotu świadomości, mówił Rybacki na posiedzeniu komisji. To oznacza, że pacjent reaguje na bodźce, ale nie wiemy, czy rozumie. Katarzyna słuchała w ciszy. Miała już doświadczenie z ciszą. Tą, która udaje obiektywizm. Tą, która wygodnie zamiata pod dywan wątpliwości. Ale tym razem nie zamierzała się cofnąć. Zaczęła codziennie przychodzić do sali 17, nawet jeśli nie miała tego w grafiku. Przynosiła nagrania. Przemówienia generała sprzed lat, modlitwy, muzykę wojskową, głos córki z rodzinnych archiwów. Obserwowała reakcje. Notowała wszystko. W dniu, gdy zagrała mazurka Dąbrowskiego, generał poruszył powieką. Kiedy usłyszał modlitwę, jego puls przyspieszył. Gdy puściła nagranie, w którym córka mówiła: tato, wróć do nas, łza spłynęła po jego policzku. I nie była to wilgoć z oczu. To był gest ciała, które chciało mówić, choć jeszcze nie umiało. Zgłosiła to oficjalnie. Rybacki odmówił komentarza. Dyrekcja zareagowała z niepokojem. Bo jeśli to, co dokumentowała Katarzyna, było prawdą, znaczyło to, że przez lata nikt nie widział człowieka. Widziano tylko przypadek kliniczny. A teraz cisza przestawała być ochroną. Przestawała być wygodnym alibi. Zaczynała być winą. Katarzyna czuła to coraz wyraźniej. Jej obecność w tej sali nie była już tylko opieką. Była zagrożeniem dla stabilności pewnego obrazu rzeczywistości, w którym ludzie tacy jak generał Kulesza mieli milczeć na zawsze. Minęły 3 tygodnie od pierwszego kontaktu. W szpitalu narastało napięcie, nieformalne, ale wyczuwalne. Katarzyna coraz rzadziej siadała w stołówce. Rozmowy cichły, gdy wchodziła do pokoju socjalnego. Czuła się obserwowana. Nie przez ciekawość, lecz przez ostrożność. Na biurku ordynatora Rybackiego leżała już decyzja. Niepodpisana, ale gotowa. Wniosek o przeniesienie pacjenta do ośrodka opieki terminalnej w pobliżu Lublina. Argument? Brak znaczącej poprawy funkcjonalnej. Tego dnia w przerwie między zmianami wezwano Katarzynę na rozmowę. W gabinecie siedziała nie tylko przełożona, ale i przedstawicielka administracji. Atmosfera była chłodna. Pani pielęgniarko, zaczęła dyrektorka, mamy sygnały, że spędza pani ponadnormatywny czas z pacjentem Kuleszą. To wzbudza wątpliwości co do pani dystansu zawodowego. Dokumentuje reakcje, których wcześniej nie było, odpowiedziała Katarzyna. Robię to w czasie wolnym. Nie zaniedbuję innych pacjentów. Ale granica między opieką a emocjonalnym zaangażowaniem została przekroczona. To niebezpieczne. Dla pani. Dla placówki. Zamilkła. Dla niej najgroźniejsze nie były słowa, lecz ich ton,
uprzejmy, bezduszny, w pełni sformalizowany. Jakby jej troska była chorobą, którą należało wyleczyć dyscyplinarnie. Na koniec padło ostrzeżenie: jeśli nie dostarczy w ciągu 7 dni dowodów na poprawę pacjenta, sprawa trafi do komisji. Transfer stanie się faktem. Katarzyna wróciła na oddział z papierami w dłoni, lecz nie była już tą samą osobą. Coś w niej pękło. Nie złamało się, nie. Ale przestało ufać, że dobre intencje wystarczą. Zrozumiała, że system potrzebuje liczb, wideo, twardych danych. Ludzka twarz generała to za mało. Tego wieczoru po raz pierwszy pomyślała, że może przegrać, że może już przegrała. Ale w tym samym momencie generał poruszył głową. Minimalnie, ale świadomie. Katarzyna spojrzała na ekran, potem na niego. Nie miała już siły się uśmiechać. Widziałeś, prawda? Szepnęła. Wiesz, co się dzieje, tylko dlaczego teraz? Nie odpowiedział, ale nie był już obojętny. A to oznaczało jedno. Decyzje o jego losie zapadały bez jego głosu. Ale on ten głos właśnie zaczynał odzyskiwać. Sobotni poranek. 7. Deszcz bił w szyby sali 17, jakby próbował przedrzeć się do środka. Katarzyna przyszła godzinę przed zmianą. Weszła bez słowa, usiadła jak zawsze przy łóżku generała i włączyła nagranie z głosem jego córki. Tato, jeśli możesz mnie usłyszeć, wiesz, że cię kochamy. Generał zamrugał. 2 razy. Reakcja zarejestrowana na wideo. Katarzyna nie miała już siły się dziwić. Jej serce biło spokojnie. Nie chodziło już o dowody. Chodziło o świadectwo. Tego dnia szpital odwiedziła komisja z Warszawy. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowego Inspektoratu i 1 neurolog z Łasku. Oficjalnie rutynowy audyt. Nieoficjalnie weryfikacja przypadku, który zaczął niepokoić. Zebrano personel w sali konferencyjnej. Katarzyna stała z tyłu, trzymając tablet z nagraniami. Kiedy padło pytanie o przypadek Kuleszy, dyrekcja ograniczyła się do ogólników. Niewielkich reakcjach somatycznych, braku jednoznacznej poprawy funkcjonalnej. Wtedy odezwała się dr Małgorzata Chojnacka z Łasku. Czy mogę zobaczyć ostatnie EEG i zapis wideo reakcji na bodźce głosowe? Zapanowało milczenie. Katarzyna zrobiła krok naprzód. Podała jej tablet. Przez minutę sala milczała. Potem doktor Chojnacka podniosła wzrok. To nie są odruchy. To wzorce reagowania na zrozumiały sygnał. Ten człowiek słyszy i rozumie. Szum, poruszenie. Ktoś notował, ktoś szeptał. Rybacki milczał. Po raz pierwszy nie przerwał. Katarzyna nie czuła triumfu. Czuła ból, bo potwierdzenie, którego tak pragnęła, przyszło dopiero wtedy, gdy zagrożenie stało się realne. Po południu otrzymała wiadomość. Decyzja o transferze odroczona. Sprawa do dalszej analizy. Wieczorem, gdy nastała cisza, usiadła znów przy jego łóżku. Masz jeszcze czas, powiedziała cicho. Ale to tylko chwila. Musisz ją wykorzystać. Generał nie drgnął, ale jego oddech był głębszy. Jakby wiedział, że teraz już nie wystarczy, by przeżyć. Trzeba będzie wrócić, a to jest trudniejsze niż się wydaje, bo system nie lubi, gdy ktoś próbuje wrócić bez pozwolenia. Katarzyna wiedziała, że nie może liczyć na kolejne odroczenia. Czas, który zyskała, był wyjątkiem, nie zasadą. W poniedziałek rano rozpoczęła coś, co nazwała po cichu przy jej przygotowaniem w cieniu. Codzienne sesje, 4 dziennie. Każda poświęcona innemu bodźcowi, dźwięk, dotyk, światło, słowo. Wszystko dokumentowane, datowane, analizowane. Pomagała jej jedna z młodych fizjoterapeutek,
porucznik Emilia Starzec, która wcześniej nie odważyła się angażować. Teraz przychodziła codziennie, z notatnikiem i milczeniem. W trzecim dniu generał poruszył ustami. Bezgłośnie, ledwie dostrzegalnie, ale Katarzyna widziała to jak znak. W piątym zareagował na światło latarki, śledząc je wzrokiem. W siódmym zacisnął dłoń na jej palcach, dokładnie w chwili, gdy powiedziała słowo dom. Zaczęli testować pytania. Jedno ściśnięcie za tak, dwa za nie. Czy mnie słyszysz? Tak. Czy wiesz, gdzie jesteś? Tak. Czy chcesz walczyć dalej? Tak. Na oddziale rozeszły się wieści. Nieoficjalnie. Niegłośno. Ale personel zaczął zaglądać do sali 17. Ktoś przyniósł świeże kwiaty. Ktoś z nocnej zmiany zostawił notkę. Dobrze, że pan wraca. System jeszcze nie reagował. Ale jednostki zaczęły się budzić. Pojawiły się pytania, jak wiele innych pacjentów zredukowano do schematów. Ilu ludzi przestano widzieć, bo wskaźniki nie wykazywały znaczącej poprawy funkcjonalnej. Tymczasem Katarzyna nie odpoczywała. Jej oczy były zaczerwienione, głos ochrypły. Spała po 3 godziny. Ale każdego dnia przychodziła i mówiła: dzień dobry, generale, dziś próbujemy dalej. Nie był już dla niej tylko pacjentem. Był osobą, której przywracała głos. Krok po kroku. Ciało nadal słabe, ale w oczach obecność. Nieciągła, czasem zamglona, ale prawdziwa. I wtedy, 9. dnia, wydarzyło się coś, czego nikt nie przewidział. Coś, co wymknęło się spod kontroli procedur i statystyk. Generał wydał dźwięk. Nie słowo. Jeszcze nie. Ale próba. Wysiłek. Akt woli. I to wystarczyło, by Katarzyna zrozumiała, że wraca nie tylko jego ciało, wraca także jego świadomość. A z nią pytanie, którego jeszcze nikt nie odważył się zadać, czy on pamięta. Na oddziale zrobiło się niespodziewanie cicho. Cicho inaczej, nie jak zwykle. Tym razem była to cisza czujna, napięta, jakby wszyscy czekali na coś, co miało się wydarzyć. Katarzyna to czuła. Każdy krok w stronę sali 17 niósł ciężar nowej odpowiedzialności. Generał Kulesza zaczął komunikować się regularnie, słabo, ale konsekwentnie. Odpowiadał na pytania, reagował na znajome dźwięki. Raz nawet poruszył głową, gdy Katarzyna wspomniała o jego jednostce w Orzyszu. Wszystko było dokumentowane. Wideo, EEG, notatki fizjoterapeutów. Doktor Chojnacka z Łasku przyjechała ponownie. Tym razem z kolegą, neuropsychologiem z Poznania. Zbadali generała. Badania trwały kilka godzin. Wynik? Minimalny stan świadomości, ale z wyraźną tendencją do poprawy. To człowiek w procesie przebudzenia, powiedziała Chojnacka, i musi mieć szansę go dokończyć. 2 dni później wyznaczono nadzwyczajne posiedzenie komisji wojskowej. Tym razem nie chodziło o ocenę kliniczną. Chodziło o konsekwencje. Co jeśli generał pamięta? Co jeśli ma świadomość czasu, decyzji, ludzi, którzy go otoczyli milczeniem? Na korytarzach pojawiły się nieoficjalne pytania. Co zrobi, jeśli wróci? Będzie mówił? Będzie żądał wyjaśnień? Katarzyna siedziała tego wieczoru przy nim dłużej niż zwykle. Nie mówiła nic, tylko trzymała go za rękę. Wiesz już, szepnęła w końcu, że świat się ciebie boi. Bo Kulesza nie był tylko człowiekiem, który się budził. Był człowiekiem, który nosił w sobie wspomnienie systemu, który go porzucił. I dlatego musieli wiedzieć, jeśli się obudzi naprawdę, to nie tylko dlatego, że chciał żyć, ale dlatego, że miał coś do powiedzenia. A prawda wypowiedziana przez świadka to najgroźniejsza forma przebudzenia. I w tym właśnie tkwiła stawka. Już nie medyczna,
już nie osobista, ale społeczna. I dlatego musiała zostać usłyszana. Nadszedł dzień przesłuchania wewnętrznego. Salę konferencyjną w szpitalu przekształcono w miejsce, gdzie miała zapaść decyzja o dalszym losie generała. Zgromadzono przedstawicieli dowództwa, neurologów, prawnika wojskowego oraz delegata z MON. Katarzyna przyszła z laptopem i torbą pełną dokumentów, ale to nie papier miał największą siłę. To, co pokazała, mówiło samo za siebie. Nagrania wideo. Generał reagujący na pytania. EEG. Wzrastająca aktywność w obszarach świadomości. Notatki zespołu rehabilitacyjnego. Codzienne postępy. Mikrogesty. Próby mimiki. Fragmenty ruchu ust. To nie cud, mówiła Katarzyna spokojnie, choć głos czasem się łamał. To efekt wytrwałości, stymulacji, obecności. On nie wraca sam. On odpowiada, bo ktoś nie przestał wołać jego imienia. Przez chwilę nikt się nie odzywał. Wreszcie głos zabrał delegat MON. Ale czy on rozumie, co się dzieje? Czy pamięta? Katarzyna spojrzała na ekran. Ostatni film. Dzień wcześniej, godzina 19:10. Na nagraniu ona pytająca, czy pamiętasz dzień wybuchu? Jeden uścisk dłoni. Tak. Czy wiesz, że byłeś w śpiączce przez 10 lat? Jeden uścisk. Tak. Czy chcesz mówić o tym, co pamiętasz? Dłuższa przerwa. 2 uściski. Nie. To jego decyzja, powiedziała. Ale on wie. On jest świadomy. Na sali zapadła cisza, która trwała zbyt długo, by nie znaczyć oporu. Komisja nie wydała orzeczenia. Odroczono ją. Oficjalnie potrzeba dalszej analizy. Nieoficjalnie. Nie byli gotowi. Tymczasem u generała nastąpił przełom. Po południu tego samego dnia, podczas terapii z Emilią, po raz pierwszy powiedział wyraźnie jedno słowo. Głos był chrapliwy, ledwo słyszalny, ale wybrzmiał wyraźnie. Dość. Tylko tyle. Ale wystarczyło. Personel zamarł. Emilia spojrzała na Katarzynę. Oboje wiedziały. To był moment, w którym człowiek, którego świat uznał za niemy, przemówił. I wybrał nie pomocy, nie dziękuję, ale to myśli dość. Dość ciszy, dość ignorancji, dość zapomnienia. Teraz prawda leżała na stole, a system musiał się z nią zmierzyć. W poniedziałek rano coś się zmieniło. Niewidocznie, bez rozkazu, bez komunikatu. Ale wszyscy to poczuli. Na korytarzach szpitala Wesoła przestano szeptać. Zaczęto mówić wprost. Generał się budzi i pamięta. Dzień wcześniej, wieczorem, Katarzyna została wezwana na spotkanie z dyrekcją. Tym razem nie była sama. Towarzyszyła jej doktor Chojnacka, a także oficer medyczny ze sztabu. Sala była pełna, ale napięcie rozlewało się między obecnymi jak cień. Co zamierza zrobić? Zapytał ktoś z komisji. Mówić, odpowiedziała Katarzyna. Kiedy będzie gotowy? A co powie? Padło kolejne pytanie. To już nie zależy od nas. Zapanowała cisza. System się chwiał. Nie pod naporem agresji, nie przez protest, ale przez niepodważalną obecność świadomości, której nie dało się już zanegować. W sali 17 tego samego dnia generał Kulesza po raz pierwszy usiadł samodzielnie, podparty, ale wyprostowany. Jego oczy śledziły każdy ruch. Gdy Katarzyna podała mu zdjęcie, czarno-białą fotografię sprzed lat, przedstawiającą jego pluton na misji w Afganistanie, zamknął oczy. I gdy je otworzył, powiedział jedno zdanie. Oni żyją tylko w mojej pamięci. Nie wiadomo, czy to była odpowiedź, wspomnienie czy wyrok. Ale zespół rehabilitacyjny zanotował ten moment jako początek mowy kontekstowej. Wieczorem na korytarzu spotkały się 3 pielęgniarki. Jedna z nich, najstarsza stażem, powiedziała tylko:
Jak wróci całkiem, to nie system będzie go oceniał. To on osądzi nas. Bo wokół generała zaczęły się zbierać historie. Inni pacjenci, ci zapomniani, marginalizowani, zaczęli otrzymywać więcej uwagi. Ktoś ponownie przetestował przypadek kobiety w sali 22. Inny lekarz cofnął decyzję o transferze starszego weterana z sali 30. Katarzyna wiedziała, to nie efekt współczucia, to strach. System nie znosi zwierciadeł, a generał właśnie się nim stawał. I w tej fali ciszy, która zaczęła pękać, pojawiło się pytanie najważniejsze. Co jeśli on nie tylko wrócił, co jeśli chce zostać usłyszany? A wtedy żadne procedury nie wystarczą, by powstrzymać to, co zostało przemilczane przez dekadę. Nadszedł dzień, którego wszyscy się spodziewali, ale nikt nie był na niego gotowy. Generał brygady Jan Kulesza, po raz pierwszy od 10 lat, miał przemówić oficjalnie. Nie do prasy, nie do komisji, do ludzi. Sala rehabilitacyjna zamieniona została w przestrzeń półprywatną, półpubliczną. Obecni byli tylko ci, którzy mieli być zespół medyczny, oficer łącznikowy z MON, przedstawicielka rodziny i Katarzyna. Reszta czekała za drzwiami, w napięciu, które trudno było opisać. Kulesza siedział na wózku. Głowę trzymał prosto. Mówił wolno, z trudnością, ale każde słowo wybrzmiewało, jakby było ostatnie. 10 lat. Słyszałem wszystko. Nie zawsze rozumiałem, ale czułem. Kiedy mnie zredukowano do odruchu, ktoś nadal mówił do mnie i dlatego wróciłem. Zamilkł. Katarzyna była obok, ręka na jego ramieniu. Nie wspierała Dita. Była obecna. To wystarczyło. Nie chcę procesu, nie chcę osądzać, ale chcę, by każdy wiedział, że człowiek to nie raport, nie wykres, nie wskaźnik finansowy. Głos mu się załamał. Katarzyna podała mu wodę. Wziął łyk. Potem spojrzał w stronę drzwi. Jeśli ktoś dziś słucha, nie rezygnujcie z tych, którzy milczą, bo milczenie to nie zawsze koniec. Czasem to wołanie, które wymaga cierpliwości. W sali nikt się nie odzywał. Nikt nie musiał. To nie był czas na oklaski. To był czas słuchania. Tego samego dnia szpital wstrzymał wszystkie decyzje o transferze pacjentów w stanie minimalnej świadomości. MON zapowiedziało stworzenie nowego programu opieki neurologicznej dla weteranów, ale Katarzyna wiedziała, że to tylko początek. Tego wieczoru, gdy wróciła do sali 17, już pustej, usiadła na krześle. Złożyła ręce. Wrócił pan generale. Ale świat? Jeszcze nie. Spojrzała na okno, gdzie powoli zapadał zmrok. W tle cicho brzmiała stara piosenka wojskowa z radia. W tej chwili czuła tylko jedno. Wdzięczność, że ktoś przetrwał, by móc jeszcze raz spojrzeć światu w oczy. Bo milczenie się skończyło, ale prawda dopiero zaczynała mówić.